Dzieci, nie róbcie tego w domu. Załatwiłem pięknego pstrąga i teraz tak, ludzie potrafią taką żywą gałąź położyć na rozpałkę. I o, pali się. Dobrze, pali się. To jest najbardziej ofotografowany czajnik w Polsce. Przeciwko tego nowotworowi. Lek. Popijemy, zobaczymy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Z panem Pawłem, partyzantem z Lubelszczyzny, który prowadzi kanał Survival. Zobaczę po prostu, jestem ciekawy, czego mnie ten pan Paweł nauczy. Słychać, o, leci jakiś dobry Ford. Leci. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Paweł Szlendak, ksywka Szlendy. Romek. A ja witam znów. Witam, Witam, panie panie Danielu, witam. No, dobry nóż mam od pana. No właśnie, słyszałem, że ma pan nową kosę, chciałem wpaść, potestować. Mamy tego samego producenta. Dobrze, Będziemy się bawić. dobrze. Panie Romku, dwie sprawy. Ja się zajmuję zawodowo survivalem, robię różne szkolenia i w szkole wojsko i cywili. Tak, Chciałbym pana zabrać do lasu. Widziałem to w okolicy, ma pan fajne jeziorko, przystań. tak. Byśmy się przynieśli do mnie, do firmy, do biura. Dobra. Ale zanim byśmy... Do biura krzak, tak? Tak, do moich krzaków. Krzaki ze Szlędiem nawet mam taki program. Muszę kiedyś pana tam zabrać. I co zrobimy? Będziemy tam palić ogień. Chciałbym, żeby pana widzowie zobaczyli z punktu widzenia nawet biwakowego, jak fajnie można się bawić tą moją branżą, żeby to nie sprowadzać do siedzenia w krzakach i skubania kleszczy. Dlatego sobie zrobimy jakieś ognicha, weźmiemy od pana trochę drewna, bo w lesie oficjalnie nie można drewna zabierać. No, oficjalnie nie. A jeszcze musi pan mi pokazać to samobieżne białko tego byka. Dobrze, pokażę. Już? Ja jestem wielkim tym miłośnikiem Dobrze, już. białka, Już prawdziwego. Idziemy. Ja tego byka już dawno widziałem, ja też pana gdzieś tam podglądam w sieci. Ale chce pan zobaczyć tego nowego? Dobrze, najpierw nowego, a później starego. Proszę. Może idziemy. być jeden i drugi. Proszę bardzo. Stary już słyszałem, że emeryt. Stary emeryt, ale uparty, cholernie uparty. A ten młody, no cóż, młody, trudny uczeń, ale już na nim jeżdżę. Stary jakąś dziewczynę ma, Stary ma dziewczyny, ma. będzie widniej. Będzie widniej, tak, proszę, tu jest nowy. Zaraz zademonstruję, jak ja go dosiadam. Ja też na wsi wychowany, Gościu. u mnie też były. Elta! No to Hej! powiem panu tak, ogromny szacun, bo ja wiem doskonale, jakie byki są. Nieraz dostałem, albo mnie gdzieś tak przydusił, jak się parkiet zrywało. O, takie bajery. Prr. I co, i on normalnie jak koń, prawo, lewo, wiśta wio? Tylko musi mieć za kółko nosowe, bo tak to się za rogi nie da się kierować. Po to jest kółeczko w nosie, nie każdy wie. Kółeczko w nosie, wtedy cienka linka tam wisi na słupie, taka cienka linka do nosa i mogę go kierować. Ciekawe, czy ta sama tendencja występuje u tych dziewczyn, co sobie takie kolczyki w nosie. Tak, ale bez kółka, panie Pawle, miałem wypadek, że byk taki ważył ponad tonę, tak jak coś kali. Pojedyncze kółko rozerwał i z 10 metrów naprężenie sznurek kółko, jak strzeliło, to wbiło mi się tu w palec do krwi, przybiło do kości. Połówka kółka. Dlatego ten duży ma podwójne. No. Ten ma pojedyncze, ale jak dorośnie do wagi gdzieś 800 kilo, bo teraz waży gdzieś ponad 600, to oczywiście założę mu te drugie. Widzi pan, co robi? Nie wolno! Ostatnio jak widziałem krowy, to dostałem taką ładną listę, który kawałek mięsa w tym momencie jem, bo byłem w takiej brazylijskiej knajpie, gdzie się płaci stałą kasę i przychodzą kolesie z takimi sztycami i odcinają kawałki mięcha. Tylko jadłem tą krowę, co ma ten garb taki słynny na plecach. Ten tłuszczowy? Tak, no ale dobre, to smakuje, powiem ci szczerze, jak żeberka z Wolnowaru. Idziemy teraz, zobaczymy Alego. No, to jest ten młody. To jest ten młody aparat. Tamten stoi w izolatce. Tak. Idziemy. A ile tamten waży duży? Tonę 100. O kuzio. Ali Tu zrył. powinna wisieć tabliczka zakaz chodzenia. On do obcych, jak coś mu nie pasuje, to szybko reaguje, bardzo szybko. Zdążymy Tak uciec? niby- I to jest właśnie to, co chciałem zrobić. No, Ma pan piłę motorową? mam. To weźmiemy parę klocków, Weźmiemy. bo samo ognisko pewnie pan nieraz palił, bo No, rozumiem. na wsi to jest piłę normalne. utniemy tu. Nie ma Ale sprawy. pokażę panu fajne ognisko do gotowania. Zrobiłem sobie kawkę Dobra. przy tej przystani. Przygotowałem jeszcze niespodziankę kulinarną i zrobimy takie ognisko, że drodzy widzowie, będziecie w szoku a propos ekonomii palenia ognia. Raczej czasu nam zabraknie, zanim to zgaśnie, ale pokażemy fajny bajer a propos siedzenia przy ognisku, żeby nie spalać metrów sześciennych drzewa. To lecimy po piłę, ja tutaj wybiorę. Już.
O takie, 4. Dobra. Tak? Mniejsze. Jeszcze trochę. Dobra. Pan to na pół przetnie. Dobra. Wystarczy. Panie Romku. Dla mnie to wie pan, trzeba czymś cięższym ognisko rozpalić. Po co? Właśnie, to tam na miejscu sobie weźmiemy patyki. Spokojnie. Dobra. Właśnie na tym polega zabawa, żeby pokazać, o co chodzi z tą wydajnością. Daniel, Dobrze. bierz tam te 4 małe. Gwoździa złapałem, a nie miałem czasu naostrzyć. Nie chcę się nawet wychylać, Nie, jak ja używałem piły wczoraj, panie, jaka moja jest tempa. troszeczkę, to Mówią, bajka. że tak jak jest z nożem, tak źle. tempy jak właściciel. Zawsze łachasz Nie się jest tak wydrę. źle. Dobra, lecimy. Pojedziemy z otwartą paką. Bo ja mam tu trochę sprzętu. Panie Romku, zapraszam do samochodu. Dziękuję. Daniel pojedzie za nami, a my jedziemy na to wasze jeziorko. Gra, jedziemy. Zapraszam. No jedziemy w razie korków. Tak, toporek zaklinacza chowam pod nogi. Przyda się w lesie? No, w lesie. Ja też nie mam z tym problemów. Inaczej na byka nie siadam, jak się nie przeżegnam. Przystań kajakowa. 5 minut. Ja się tam podobno niczego nie boję, bo głupi się niczego nie boi. Tam zaraz głupi. Będę się bardziej swobodnie czuł w swoim środowisku naturalnym. Tędy przejdziemy? Tu taka droga? Bo tu Tu tak właściwie to przez podwórko, to, ale jedzie pan, jedzie pan. do tej przystani jedziemy. Tak. To tak, widzę, że tak. głupieje, tak. Głupieje nawigacja. O, Daniel tą swoją nówką BM-ko to tam z tyłu pewnie już płacze. No i Właśnie wygooglowałem sobie tą miejscówkę i tutaj sobie zrobimy swoje. To jest chyba taki teren udostępniany dla turystów, nie? dobra. Dobra, do roboty. Żeby nie rzucać słów na wiatr, zrobimy Tak. 2 rodzaje ognisk. Nastawimy sobie z panem czajnik. Wie pan, paradoks polega na tym, że to, że ja mam drzewo na pacy i chciałem od pana brać, to nie jest pazerność, tylko jutro mam pokaz budowy rodzaju ognisk w jednym hotelu. Rozumiem. Co ciekawe, mam tu zapasowe, w razie by u pana były problemy. Chodźmy do lasu. Dobrze. No, Chodźmy, siekierkę biorę, pan weźmie do lasu. siekierkę, weźmiemy rozpałeczkę. Panie Romku, Tak, pokazałem panu krzesiwko. tak. No i to tylko po to jest, żeby po prostu mieć niezawodność krzesania. To jest krzesiwo akurat różowe. Dlaczego? Nie, że jestem jakiś tutaj termicznie do przodu. Słuchajcie, takie rzeczy się nie gubią w trawie. Mamy pomarańczowe, mamy różowe oczywiście. Są zielone i są czarne, ale jak ktoś oliwkę kupuje, no to rzuci w krzaki, koniec. Zginie. I teraz ciekawostka. Pan pewnie wie, co to jest szczypa, szczapa, łuczyna, słoniaki. Wiem, oczywiście. I gdzie się ich szuka? Głównie przy starych pniakach, nie? Przy starych pniakach, gdzie stara żywiczna sosna była ścięta, pniak może być jak najbardziej żywiczny. Ale o tu, na przykład pod nogami operatora, proszę bardzo. On jest uszkodzony. Mało kto wie. Tak. O takie coś. Tylko, że będzie mokre, to będzie mokre. Nie, pali się. Pali się. Jak jest brązowe, to Tak. się pali. Żeby nie było bez tego, zróbmy. Zaraz. O. No proszę bardzo. Musimy znaleźć rozpałkę, bo te ogniska, które chcę wam dzisiaj tak. pokazać, tak się nie robi ogólnie. Lekko zadrapaliśmy, ale nie wycinajcie takie rzeczy, bo to jest żywe drzewo dalej. Jeszcze Weźmiemy lepsze. sobie rozpałkę, bo musimy rozpalić te 2 rodzaje ognisk i one się same trawią, dlatego wymagają takiej mocnej dawki rozpałki. I pan Spróchniały. Romek już wie przynajmniej czego szuka. A tamten pniak to nie jest sosnowy? Po układzie korzeniowym już. Nie, to nie jest sosna. Powyrywane pniaki sosnowe to bardzo często te wszystkie korzenie są brązowe. Panie Romku, tam nie będzie. To ten w miarę suchy. Idziemy na żywca, żeby nie było, że walimy tu jakąś ściemę. Zaraz wszystko zrobimy. Musisz mi wyciąć 6 takich długich tyczek identycznych. Mogą być cieńsze. Panie Romku, szukamy albo kory brzozy, Tak, albo... ale żywych nie będziemy chcieli. Daniel, tam masz leszczynki na ładne. słońcu jest, jak będzie suszy, Albo albo- słoniaka. To są tylko 2 Ja wiem. najlepsze rozpałki, Tak, bo one tak. nawet w deszczu się palą. Przypruchniały. Tu nie będzie. Przypruchniały. No, to jest dość suche. No tutaj pan podejdzie z siekierą. Próchno. Nie. Tu w środku będzie. Żywica, dobrze. Dobrze. Kosenki są. Jest. Pachnie.
Jest. Pachnie żywicą. O, takie coś Tak, tak. dzisiaj ludzie kupują w marketach po 20 zł. Aha. Wyobraź sobie pan jakie... Ale O takie smolnia. taki kawałek? Tak, 20 zł. Ojej. Szczypa sosnowa, jak to mówi. Szczypa, szczapa, łuczyna. Co region Polski to inna nazwa. Oczywiście te takie. Ale to jest biznes, no nie? No znaczy się jaja polegają na tym, że dzisiaj do rozpalania ogniska dorośli ludzie Nie mają pojęcia. żywe gałęzie łamią. Ja wiem. Ale o takie smolniaki serio w marketach. Ten nie jest jeszcze Mercedesem, bo jednak Nie, bo... ze względu na to, że był pod ziemią, troszkę jest wilgoci, ale to się odpala. O, tu ładny jest. Pachnie bardzo ładnie. To starczy, poobrabiamy. Jeszcze dobrze by było, jak jest gdzieś świerk suchy, też się dobrze pali, takie Gałązki. gałązki takie. O, tutaj jeszcze, drodzy widzowie, jak ktoś nie wie, w ostateczności, Tak. tylko wiadomo, to jest żywe drzewo, nikt tu nie będzie rąbał, ale jakby było zagrożenie życia lub zdrowia w mojej branży, gdzie ogień jest kluczem przetrwania, to tu też się gromadzi żywica, to też trzeba mieć świadomość. Kolejna rzecz, jak ludzie rozpalają ognicho, takie elementy żywicy, jak przy świerkach przede wszystkim się znajduje, jakie do chusteczki naskrabiemy, bo to jest wiadomo krew łatwopalna drzewa, żywica, jakie naskubiemy do chusteczki, No ładnie. ona roztapiając się, papier zacznie nasączać, a papier będzie tamponem i będzie knotem takim. I wtedy też coś takiego ognicho rozpala dorosłym ludziom dzisiaj bez problemu. Naprawdę leży, powiem szczerze, bo na wsi jak człowiek żyje i w piecu rozpala codziennie, to on ma Wszystko wie. wytrenowane, że trzeba dać drobne, grubsze, Tak, rozpałkę ma sucho za piecem, jak to się mówi. a ludzie... I od zapałki pali. A ludzie dzisiaj na przykład przez to, że mamy piece ogrzewanie spółdzielcze, gazowe, ekogroszki, naprawdę rozpalanie się stało wielkim problemem. Ja ubolewam nad tym, bo pracujemy bardzo dużo, szkolimy tysiące ludzi rocznie poprzez firmy, wojsko, wszystkich. A jak pada deszcz, dzisiaj rozpalenie, to powiem szczerze, taka filozofia. No tak. Ludzie potrafią taką żywą gałąź położyć na rozpałkę. I pytam się, jak się ma palić, skoro to jest żywe. Miałem przypadki, że gość podniósł, oberwał liście i wrzucił z powrotem. Chodźmy do bazy. Widzę, tu siekiera ciągle pracuje. No ale akurat leszczyna jest dobra, bo nawet jak pada 2 tygodnie i nie ma stopniów próchnicy, to ona nie nasiąka. Leszczyna nie bierze wody, tak. To jest twarde drewno. Masz? Mam, tylko sprawdzam teraz długość zamiarki, bo tak nie. Nie muszą być idealne. Mam tu jeszcze jednego dnia. Tam jeszcze jeden stoi oparty. No, ale chcesz tego Chodź do bazy. Nie, to wilgotne. Wezmę saperkę, zrobię jedną ważną rzecz. Tu jest sosna. No i zwykle większość osób robi coś takiego. Rąbię to na pół, łupki, Tak. i ludzie układają w stożek. Ta część z tamtej strony może być, trzeba będzie polować na te zewnętrzne. To się trzeba pozbyć, bo to jest... Zwykle bywa tak, że ludzie to porąbią, ułożą w stożek. Tu mam fajne. Tak. Ja robiłem kiedyś w Ponironku takie pokazy. No nie, słabo ci to idzie. Nie siekierką. Panowie, patrzcie się, żeby rozpalić krzesiwem, daj mi. Trzeba drzazgi porobić. Za duże. Pokaż. Tak, zawodowiec. Nie zawodowiec. Po pierwsze, jak już masz coś takiego, nie są idealne, wiesz, że to... to musisz wytypować najbardziej brązowy element. To jest martwe, to się nie będzie palić. Pali się tylko smolniak żywiczny. Tu. Tak, jest dość soczyste ze względu na to, że jednak było pod wodą. No tutaj tu jest woda. I nawet jeżeli chcesz robić, jedna ręka pracuje, a druga obraca kij. Wiór wychodzi, wiór. Fachowiec. Jak zrobisz loczki, to one od krzesiwa idą. Pan Romek zaraz krzesiwem czorknie tą chusteczkę z żywicą na start No. i będziemy działać. Jasne. A ja tylko wyjmę krzesiwko. Panie Romku, męski kolor Męski. czy ciepły? Ciepły. Ciepły. Mam smolniaka, nigdy nic nie wiadomo. Dobra, panie Romku, tu mam spoko temat. Różowe chce pan, tak? Dobrze. A pomarańczowe do domu w razie by się zgubiło. Będą 2. Dziękuję bardzo. No to A teraz pana tutaj na testy zaproszę. cenna pamiątka. Pan pokaże swój nóż. Tak. Z ciekawości muszę go obejrzeć. To znaczy obejrzeć Tego, tego noża, tak? Dobrze. pana nóż. Tylko Ja też mam swoją markę, mamy tego samego producenta. tak. Tak. Bo mój jest mniejszy, Tak. ale ja bardziej do patroszenia, skórowania. Tak. Także też Całkiem podobny. ogólnie dobrze w łapie siedzi. No tak. Jeden i drugi. Tak. Takie coś najlepiej sobie rozwalić na mniejsze. No tak, oczywiście.
To jest dopiero brąz. Tak, dobre to jest. To będzie się z palić. wywrotu, nie? Tak, Ja tak. panu tu rozłamię. No. I prośba, żeby sobie pan właśnie najlepiej oprzeć sobie na przykład kolanko No i nastrugać. i przy rękojeści, Tak. nie tu, bo dźwignia jest na nadgarstku, No oczywiście. zrobić to, co mówiłem. O to się musimy pozbyć, bo to jest dramat. I nastrugać. sobie pan cyk, delikatnie, a ręka lewa robi takie ruchy. Tylko rękę proszę ustabilizować. Lepiej o kolano oprzeć. Przy samej rękojeści, bo za duże wióra idą. O tu, przy samym uchwycie. Panie Romku, tak delikatnie, tu nie trzeba się spinać. Jedna ręka tak lekko chodzi na boki, bo to jest taki ruch. Wiecie, kiedy ma się czas na falstart, to jest spoko. Tylko ja zawsze nawiązuję do takich moich typowych szkoleń No proszę, ładnie. metodycznych. Jak jest naprawdę potrzeba rozpalić ogień, jest mokro, brzydko i na przykład, bo człowiek wpadł do wody, byłoby w miarę zimno, no to wiadomo, człowiek nagle zalany, albo się przybiera, albo idzie do cywilizacji, albo musi rozpalić ogień. No i super, a to ode mnie. Tak. Ja w ogóle lubię, słuchajcie, noże, które przede wszystkim mają głownię stałą. Bo do ciężkich prac Tak. to musi się połować. Tak samo ten nóż, czy taki, nawet przecież ja tego kołka, jakbym wziął pałę, to ja go przebatunuję. No tak. Bo uderzając bez problemu idzie. Tak. Ale na tym będziemy kawę robić. Wiadomo. Krzesiwym się rozpala tak, że jest skrobak. No, Zawsze trzeba pomacać ostry krawędź, nie? I jak tu jest zadzior, to łapiemy mocno. Też w powietrzu to na razie jest farba, nie? Natomiast tu, jak będzie pan rozpalał, to tak samo. Kładzie się na przykład rozpałkę, opiera się pręt stabilnie i ta ręka ważna, żeby się też nie gibała, bo jak ma pan coś takiego, to pan próbując nacisnąć będzie sam ze sobą walczył. I dlatego jeżeli ja mam na przykład opartą rękę, skrobak pod 45 stopni, bo 90 nie działa, nie? Rozumiem. A tak? Działa. Obrócić skrobak troszkę. Nie w tą, tylko w tą. O tak. Tak. No. Tylko pan walnie i zajrzy. Lepiej. O, pali się. Dobrze, pali się. Pali. I się ładnie pali. I teraz jeżeli chodzi o ognisko długie, ono jest bardzo proste w swojej budowie. Bo to jest nic innego jak zrobienie dwóch kołków do siebie No tak. i na razie musimy trochę żaru zrobić. Zgadza się. I zaraz trzeci położymy na górze. W kominkach, jak ten układ ludzie zaczynają robić, to mają oszczędności w paleniu drewna bardzo duże. O, wie pan co zrobi? Tak. Pan rąbnie z tego kołka dwa takie, na pół tego kołka. Teraz tego trzeciego wałka potrzebujemy. Chodzi o to, że jak się rozpala to licho, to się robi o taki numer. To jest taka bardzo mini wersja, lekko rozszerzę, bo się szpary za bardzo licują. Będzie to ciasno. I tyle. I kładziemy poprzeczki i kładziemy trzeci kołek. W tym momencie jest prosta rzecz. Dzięki tym poprzeczkom nie zaduszamy, bo jak są idealnie okrągłe, to się zlicują i jest do dupy, nie ma cugów. Tak. One się później przypalą, ale zdąży się Zgadza trzeci się. kołek zapalić Zgadza się. i to ognisko już jest w zasadzie gotowe. Tu je zostawiamy i ono jest bezobsługowe. I teraz kolejna rzecz ciekawa. Wie pan co to jest? Saperka. Ja służyłem w wojsku. Wtedy. A te saperki, powiem szczerze, 70, proszę pana, 72, 74, mam 2 pełne lata służby wojskowej a gdzie pan służył? w Gdańsku. Ja miałem małą przygodę z marynarką wojenną. Aha. A dzisiaj paradoksalnie właśnie jeżdżę jako cywil do wojsk i prowadzę zajęcia, nie? Tak. Te moje saperki niektóre to mam nabite 56, 54 rocznik. Zgadza się, bo ja Oryginalne trzonki. całkiem podobno miałem w czasie służby wojskowej. Całkiem podobno, identyko. Nitowana tu, tak. Teraz kolejna rzecz. Mamy akurat przy okazji brzozę. Tak, To chciałbym dodać, że ta kora się świetnie pali, pewnie pan wie. tak, oczywiście. Tylko pali się o ta bez łyka. Tu na szczęście mamy bardzo mocnego smolniaka, to on tam bez problemu poprzypala. Teraz niech pan krzesiwkiem o to zapali. Dobra. To na tym rozpalanie papieru już jest takie, że trzeba tak pu i podnieść rękę, zobaczyć co się będzie działo. Musi tak pan mocno trzepnąć i zajrzeć, żeby się... Bo może być tak, że pan jak cały czas macha, to pan może odpalić i gasić, nie? Poszło. Dobra. I teraz numer z tą żywicą polega na tym. Ona jest teraz pod spodem. Tak. Ja sobie to obrócę. Wrzucam, żeby była u góry. Papier zacznie ją rozpuszczać. Zacznie się topić i mamy bardzo dobre źródło do rozpalania. Jeszcze do tego damy smolniaki, bo ta brzoza jednak leżała na dworze i trochę ma wilgoć.
I tyle. I teraz w tym momencie robimy ognisko do gotowania. Zaraz przyniosę czajnik, postawimy, niech się woda na kawkę robi, a my pójdziemy robić inne rzeczy. Ogólnie tu się nie dokłada, bo jak się ścianki zaczną palić, Aha, to już bezobsługowo jest. rozumiem. I tylko do rozpalania. Ja biorę się za czajnik, bo mam czajnik taki elegancki. Jadę na szkolenie, także nie myślcie, że codziennie mam takie graty na samochodzie. Żartowałem, pewnie, że mam. To jest najbardziej ofotografowany czajnik w Polsce. Może sobie pan robić piknik, przykładowo. To ognisko jest długopalne, ono się po prostu godzinami będzie żarzyć, dawać ciepło. A to jest na tyle fajne, że ja z małą piłką składaną mogę sobie kawałek takiego suszka uciąć. Nie muszę być takie grube. Tak. Wtedy niskie się robi, 4 paliki jak 4-pak browca. Tak. Stawiam sobie patelnię z dziećmi na biwaku, Tak, tak. robię jajka. Tak. Nastawiam sobie menażkę, bo nikt przecież takiego czajnika nie będzie nosił. I jak chcę skończyć gotowanie, rozkładam klocki na boki. I jak chcę później gotować, składam z powrotem, podpalam i dalej się jara. Aha. To jest rewelacja. Dobra metoda. Panie Romku, a co pan zna na komary w lesie? Na komary miotłę z gałęzi i pędzać się. Tutaj tak, patrzyłem na mapach leśnych. Macie duże świerka, nie? Ale buka tu nie ma i brzozy dużo. Brzozy jest dużo, ale buka mało. No to niech mi pan powie, widział pan kiedyś chubiaki, chuby na brzozach? Widziałem. Używał pan kiedyś tych chub? To jest po prostu rak drzewa, ta chuba. To zależy który, bo są różne rodzaje. Tak? Wyciągaj worek czarny. I co ta chuba? Zaraz pokażę. Komarów nikt nie lubi. W ogóle w tym roku mało jest komarów, bo tu też nie ma, ale jest bardzo fajny patent. Mam inny worek. Dobra. Jeszcze jak w wojsku służyłem, Marynarka wojenna. były takie, pamiętam, piękne czasy. Tylko dziś mi się zgubił sznurek, bo to była nasza wyprawka, jak się szło do tego, na przypustkę. To pan zobaczy. A propos raków, to też jest cenna wiedza z dziedziny survivalu, bo w lesie te rzeczy są. My nie mamy czasu na szukanie, ja bym to oczywiście znalazł. To jest na wierzbach, czyr wierzbowy. Bardzo znana chuba, ale ona głównie rośnie na wierzbach. Na dębach rosną takie czyry. One są, zwykle nie są duże, ale chodzi o tą strukturę w środku. Na sosnach widział pan nieraz w życiu takie chuby. No widziałem. To jest pasożyt, który jak opanuje drzewo, to drzewo uschnie. W przypadku brzozy tylko to jest pasożytem, reszta to jest efekt końcowy. Chuby jak już wyłażą na brzozie, to już jest drzewo martwe. To jest efekt rozsiewania zarodników. To żyje na żywej, Wierzbie. to na dębie żyje, tak. Ale to jest na przykład fragment czagi, czyli tego raka, o którym pan mówił. No to jest na przykład w świecie medycyny jeden z najlepszych leków na raka na świecie. O, Bo brzoza, próbując go zabić, pcha kwas. I on jest magazynem, tamponem. To się mieli, smakuje jak kawa zbożowa. ta na To się w brzozie. Polsce nazywa błyskoporek podkorowy, ale jest pod ścisłą ochroną. Na brzozie. A to na pewno pan widział. I to jest ta na komary. Taka chuba, jakbyśmy ją podpalili, ona się tli, daje możliwość tego, że zaczęła nam się tlić. Jak będzie pan miał komary następnym razem, to dodatkowy worek na byka, bo na jednej brzozie bywa tak, że tych chubiaków to jest 20 i zostawia sobie pan do wyschnięcia, czyli je się zostawia w takiej formie pod wiatą, czyli rurami do góry, bo w ten sposób, to też jest chubiak pospolity. W ten sposób woda ścieka, a tędy są zarodniki rozsiewane tymi rurkami. Tak. Zostawia sobie pan gdzieś tam pod dachem. Jak przychodzi lato i są komary, wystarczy go zapalić. Jak jest wiaterek tu pod wiatką, gdzieś tam pod ogródkiem, jeden chubiaczek, drugi, pan sobie siedzi i nie ma komarów. Proszę powąchać, jak pachnie. Nie ma wcale, tak? No uciekają wszystkie. I to jest naturalne, słuchajcie, świetne No, i takie grzanki. ma Wszystkie chuby się tlą. specyficzny zapach ma. My, pracując w lesie, uczymy ludzi przeżyć. No tak, tak. I w lesie jest naprawdę wszystko, tylko odpowiednia wiedza blokuje. To ognisko już się rozpala, zaraz je przeniesiemy, bo one są wszystkie mobilne, to jest fajne. Ja jakbym na przykład chciał przenieść to ognisko, to ja wystarczy, że sobie wbijam nóż, przenoszę te 4 klocki w inne miejsce, stawiam obok siebie i dalej gotuję. Dalej pali się. Bo tu jest tylko oddziaływanie ścianek na siebie. Ale mam pomysł. No, Ja sobie zaparzę kawkę no. i wrzucę czagę, zaraz ją siekierką pomiażdżymy, wrzucę do czajnika i zaparzę panu, zobaczy pan sobie w smaku. Będzie zbożówka. Będzie Dobrze. zbożówka. Dobrze, nie ma sprawy. Zresztą Na w pewno- oczach fachowca sprawdzimy, czy serio smakuje jak zbożówka. Paradoks polega na tym, że wszystko mam na tym samochodzie. To zrobiłem panu w menażce, jak w prawdziwym wojsku. Dobrze. Gdzieś tu schowałem. O! Pan sobie weźmie obochem siekierką, zmiażdży i te kawałeczki tu powrzuca.
Dobrze. I zaraz to zalejemy wodą i postawimy Dobra. na indukcję. Pamiętajcie, mamy legalnie pozyskane ze Szwecji. Mam o tym filmy. Jak to się fajnie użyło. Pan Romek miłośnik normalnie tej zbożówki, a tu naturalna polska kawa ze Szwecji. Pokażę wam ciekawostkę. Woda się gotuje. Widać. Teraz nastawiamy, ja panu tu wrzątek wleję. I ta woda zaraz będzie czarna, taka jak smoła. Tak. Żeby się rączka nie nagrzała, Tak. kładziemy ją od strony kołeczka. Tak. Wiatr tędy jest ciepły, dlatego ona się w ogóle nie nagrzewa. Podobno jest przeciwko tego nowotworowi lek. Nie wiem. Popijemy, zobaczymy. Podstawa w branży. Kółeczek. Proszę bardzo. Trochę z farszem, tak jak moja parzona. Nie szkodzi. Tak, kolor elegancki. Właśnie ten kolor między innymi zawdzięczany jest w brzozie. O teraz jakby były komary, to proszę, stawiamy tu. Za plecami sobie wieje. Kawa grzybowa. Dobrze. No, naturalnie. Nie przewijajcie reklam. Będzie więcej na zbożówkę. Teraz ciekawy jestem tam, jak tam pierwszy ten. I co? Może być? Może. Będę pił, bo zdrowotne. No ja tam z tej Szwecji podeślę. Panie Romku, my tu gado, Tak. a nie po to samobieżne białko nie żyje, żeby go nie zjeść. No tak, pstrągi. Załatwiłem pięknego pstrąga. I teraz tak, taka rybka, no wszystko fajnie, ale na przykład w lesie na ognisku większość osób myśli, że sobie patyka weźmie jak kiełbasę i nadzieję. Często kończy się to tym, że ryba wpada do ognia, kruszy się, bo mięso ryby jest bardzo kruche. Pójdziemy sobie pod jeziorko, oprawimy za chwilę po kawce Tak. i pokażę panu taki prosty patent, bo też pozyskamy po drodze naturalne liny. I zrobię taką fajną klatkę z panem i nad tym ognichem tylko zaraz poprawimy, żeby było trochę żaru. Upieczemy sobie te pstrągi. No, rybę się można ją w ten sposób nosić. Przekłada się przez skrzele. Macie na patyku, to się klinuje. Młody, ucz się, tak się robi. Tu przekładasz przez skrzela, Tak, i tu. przez gębę I niesie się. i możesz sobie ten... I szwank. My mamy takie powiedzenie w firmie z chłopakami u mnie, że jakby gdzieś komuś przypadkiem jajka urwało w pracy, to prawdziwy przyjaciel ma dobić, a nie zostawić ratować. Dobra, jak my tu z podejściem mamy? To jeszcze tego nie słyszałem. No lepiej dostrzelić niż... To może w tej łodzi zobaczę. Także jest taka zasada. Może urwać rękę, może urwać nogę. Ważne, żeby kaleką nie zostać. Ale chyba te deski toną. Sporo wody jest od deszczu. Co, wylewać wodę wiaderkiem? Gdzie tam, panie Romku? Chodźmy z tamtej strony, o tam. Przejdźmy brzegiem, bo tu duży spadek jest. I co robimy? No, patroszymy. Trzeba obskrabać, wypatroszyć flaki. Także bierze pan kosę No, i skrabiemy. Nóż do ciężkich prac zawsze ma się przydawać do różnych innych rzeczy, nie? Najlepsze w środowisku naturalnym jest to, że jak się coś robi i spadną jakieś flaki na ziemię, to człowiek się nie martwi, że trzeba w kuchni sprzątać. przyleci wrona, sroka i zje. Tak. Zabierze. Proszę pamiętać, żeby głowy nie obcinać. Dobrze? Bo zwykle jak się tam ryby patroszy, to z automatu większość łeb obcina. Pan Romek wprawnie, elegancko za mną nadąża, tu żadnych problemów nie ma, nic nie muszę podpowiadać. Na szczęście bakterie, które mogą się w wodzie znajdować, i tak się spalą na ogniu. Cała esencja jedzenia w terenie. Nie bójcie się ryzykować. To ludziom tłumaczę, kiedy jak nie teraz spróbować takich rzeczy. Ktoś się survivalem interesuje, jak przeżyć, jakby się coś wydarzyło, prądu by nie było. Pytam się, piłeś kiedyś wodę gotowaną z jeziora? No nie, no co ty, to jest ohydne. Ja mówię, a skąd wiesz? Piłeś? No nie. Ja mówię, a to kiedy będziesz pił? Jak prąd wywali i nie będziesz miał w kranie wody? Dzisiaj się napij. Pójdź, zrób ognisko, zagotuj. Bo jak dostaniesz sraczki jakimś cudem, bo gotowanie 10 minut zabije jednak te zarazki. Jeszcze mi się nie zdarzyło mieć problemów. Bo jakby cokolwiek się wydarzyło, to jest trening. Jedziesz do apteki, bierzesz leki i po temacie. A jak jest kryzys, to nie ma apteki. I to jest paradoks. A nie tam. Masa jest, waga.
Dobra, No. dobra, ja wyskoczę. No ja z tym nożem to tym bardziej się odsunąłem. Nie. Ja jak robię drewno w lesie opałowe, to też jestem jak na biwaku. Kanapki zjem na pniaku, tylko tyle, że kawy napiję się z termosu. Pożyczymy sobie wałki, zrobimy sobie stelaż. Prosty przykład, żeby nam rybka przypadkiem nie spadła. Przekładamy przez pysk. Weź go tam do połowy, jeszcze troszkę. Weź go tak wzdłuż. Panie Romku, a pan bierze korzenie? Tak, tu mocno pan zwiąże, a później sobie rybkę ułożymy. Później między tymi trzema tyczkami. Tu się złapie. Korzeń jest świetnym materiałem, zwłaszcza jak jest mokry. Bo sosna kruszy się jak schnie. To tu pan obetnie. I jeszcze przez środek tego. Dobra, i jeszcze przez środek. Jeszcze przy środku. Taki pojedynczy, bez... Rybę związać. Tak, po prostu Tutaj? złapać. No, pojedyncze może być takie. Paweł, gdzie ty się tego nauczył? W lesie. Dobra. No nie ma sensu, bo ta ryba przecież później się zrobi krucha. No ten patent to akurat sobie sam wymyśliłem. No bo w tej branży, jak w każdej zresztą pan tak samo ma, człowiek zaczyna wnioski wyciągać. Jak coś działa, to nie jest głupie, nie? Nawet na boki, tak? Bo wystarczy je rozsunę i się robi taka potrójna opcja. Tak. Śmieszny tekst wśród rozbitków na tratwach ratunkowych jest. Tak. Jak złapią rybę, to w oku masz wodę. No to rzeczywiście jedno oko raptem. O, jeszcze przybiłem, no super. Dawaj Daniel, bądź twardy. Jak jesz tam ze mną, to nie ma problemu. Żebym był pewny, że mnie Trzymasz? no połoś wyrwę sobie. Jak coś, to cię utnę własnym nożem twoim. Czego tym palcem. Coś ty taki zdziwiony? Mam cię złapać. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Cząstka taka. Podchodzi. Nie podeszła. Ta źrenica w środku, ona jest taki twardy żelek i się przykleja. Tak. Ale szczerze, ja bym to porównał trochę do małżu i konsystencji zimnego Haribo. Mamy bardzo dobrą temperaturkę. Rybka się gotuje we własnym sosie. Sosie, tak. To ognisko, widzi pan, tak samo zrobiła się szpara, można zsunąć i się dalej będzie jarać, ale o takie 3 wałki idziesz w kimę i te 6-7 godzin w ogóle nie wstajesz do ogniska, bo ma stałe źródło ciepła, nie ma tych wahań temperatur. Tu coś padało, bo te łodzie wszystkie po... Tak, padało, zdrowo padało. Widziałem po tej Zdrowo padało. brzozie, nie? Patrząc na łodzie pozalewane. Uwielbiam te momenty, kiedy okopcony dymem, śmierdzący, jadę do hotelu. Padają jeszcze z chłopakami, jak wracamy gdzieś tam z kursów, albo jesteśmy w trasie po prostu szkoleniowej. I na przykład mamy szkolenia dobowe w lasach, a później jedziemy, nie wiem, na drugi koniec Polski. Rano mamy w jakimś hotelu, no to zatrzymujemy się w nim. Wchodzimy, a tam za nami taki odór. I jeszcze wszyscy tacy uwaleni. Ogólnie pamiętajcie, świeże powietrze to jest relaks. Tu fizycznie nie zawsze się odpoczywa. Na razie go podpieczmy. Ja idę szukać tam gdzieś w moim samochodzie soli. Ogon się rozpada. Oj, oj, oj. Ogon spadł? Pilnujcie, chłopaki. Już nie można od tego obrócić, bo odleci. Jak na prawdziwy survival przystało, mam podkładkę. Tak jest. Talerz mam. Dawać to. Przedtem mu tu łepek. No. Pięknie. To idziemy pod ten, na stół. Tak jest, No, oczywiście. Jedzmy kulturalnie. Nie na po to go stole. tu postawili, żebyśmy na nim odcinka nie zrobili. No tak. Sól ziemi czarnej. Ja sobie tu. Na zdrowie. Skałać czapki. Tak. No to wie, taki wiersz był. No. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jaka rybka. Elegancka. No w ogóle strasznie lubię. No, trzeba sól dać. Strasznie lubię w jedzeniu na dworze to, że tu nikt się nie czai. W restauracji spadnie ci widelec i nóż. Już jest, już sali się obróciło. Już B. Nieważne, że przed chwilą chłopie dłubałeś w korzeniach, że spleśniałą brzozę kroiłeś, że chubę wycinałeś, że rybę patrzyłeś,
A nie, w lesie to no już cały czas, nie? A w restauracji na czystą podłogę wypadnie, nie, brudne. Że trzeba wrócić do pewnych takich norm, nie? Właśnie chciałem sobie z panem tak pobiwakować, bo to jest najlepsza forma rozpoczęcia. Ktoś, kto będzie oglądał, może się zmotywuje, gdzieś pójdzie. Dla nas rzecz w miarę normalna, nie? Może jeszcze zabierzesz sobie dziecko i wyciągniesz spod komputera. No, rodzice nawet nie wiecie, jak się dzieciaki wkręcają, paląc zwykłe ognisko. A jak im pokażecie jakieś rzeczy, nauczycie, tak jak my waciki dajemy, takie co dziewczyny sobie makijaże zdejmywają. I dzieci sobie krzesiwkiem taką watę. No ale wiesz, to dla dzieci. No, ale mówię, że to jest fajne właśnie. To nagle nie ma czegoś takiego jak telefon, jest w ogóle fajnie. Małym dzieciom się daje korę brzozy, wacik, on sobie od kory odpali. Ma taką frajdę, rozpali sobie ognisko. My czasem prowadzę szkolenie dla rodziców z dziećmi, to później ci tatusiowie czy mamy dzwonią normalnie, mówią stary, dzieciak się tak odpalił, nagle inny, nie? Bo jednak ogień jest magiczny i to trzeba pielęgnować. Inaczej smakuje ta sama kawa z ogniska, z kuchenki, inaczej smakuje ta sama jajecznica. Albo w Starbucksie. A to o takich rzeczach nawet nie mówię. Ale jaja polegają na tym, że dzisiaj wszystko masz, a w ciągu jednej awarii nie masz nic. No tak. I dupa, nie wygooglujesz. Jak rybka? Dobra, smaczne. Prymitywnie, ale w lesie inaczej. Smaczne. Co prawda gustuje w smażonym na smalcu w sumie z mąką z jajkiem, ale Cisza. mam nadzieję, że się panu Kata. Romkowi podobało. Dam mu moją książeczkę, w której jest masa ciekawostek. Jak będzie miał okazję, to pewnie sobie poćwiczy. Dobre wrażenia, ryba smaczna. Panie Romku, Tak? mam dla pana niespodziankę. Jako, że się okazało, że jest pan bardzo dobrym uczniem, dostanie pan ode mnie książeczkę mojego autorstwa. Już podpisuję ładnie. I proszę, dla pana Romka Szlendi. No ładną książkę pan napisał. Cześć, jestem Szlendy. Dla pana Romka Szlendy. Podpisał się. Mam taką ksywkę od nazwiska Szlendak. Panie Romku, w książce są różne ciekawe informacje. Dzięki. Po żołniersku. Proszę jej dzieciom nie czytać, niepełnoletnim. Dobrze. Natomiast ilustrowana. Wszystko o lesie, przynajmniej co wiem do tej pory, Survival. według Szlendiego. Tak? Według Szlendiego. Jeszcze mój nożyk, jakby panu trzeba było coś patroszyć, bo jest mniejszy, Dziękuję bardzo. na pamiątkę. Dziękuję bardzo. Cóż mogę powiedzieć? Ja mam takie powiedzenie słynne, jakby nie było. To jest tematyka przetrwania, Tak, ale zawsze ludziom mówię, oby nam się nie przydało, tak. poza imprezami, biwakowaniem. A ja dla pana Pawła mam swój nóż. To idziemy w barter, Idziemy, tak. jak na boisku. Autentycznie podpisany proszę, przeze mnie, proszę bardzo. Elegancko, będzie zawsze do cięższych prac. Bardzo dziękuję. Ja ogólnie bardzo lubię noże. No, Takie pamiątki to się zawsze przydadzą. gra muzyka. I cóż, pora do domu. Pora do domu. Najedzony, kawka wypita, można wracać do domu. Każdy się... Piąteczka. Drodzy internauci, to jest mój nóż. Jak potrzebujecie takiego noża, to polecam. Mnie się on bardzo przydaje i bardzo się podoba, jest bardzo funkcyjny. Szybko go się wkłada, bo jednym pchnięciem ciach sprawdza mi się bardzo dobrze. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków i Byk Ali. A jakby się panu ten byk znudził, to ja chętnie przyjadę. Ale tutaj jest pana adres i telefon jest. Wszędzie partyzanci Lubelszczyzny.